Dziś jesteśmy w Highland, jesteśmy w destylarni Edradała. Ze mną whisky dzisiaj z tej destylarni, torfowa whisky z tej destylarni. Jest to 15-letni Balechin, który wyszedł pod szyldem Signatory Vintage z serii Unchill Filtered Collection. Sprawdźmy razem, jak smakuje. Zapraszam. Witam serdecznie w kolejny piątek, tutaj Marcin. Tak jak zapowiedziałem na wstępie, jesteśmy w Highland, jesteśmy w destylarni Edradała. Ze mną dzisiaj ta oto whisky, jest to torfowa whisky z tej destylarni, jest to 15-letni Balechin, który wyszedł pod szyldem Signatory Vintage z serii Unchill Filtered Collection. Co mogę powiedzieć o tej whisky? Po pierwsze, jest zabutelkowana w mocy 46%. Przepraszam, to po drugie, bo po pierwsze, jest to 15-letnia whisky, bez filtracji na zimno i bez barwników. Jeśli chodzi o wetting, jest to kupaż tylko i wyłącznie 3 beczek, które są wymienione tutaj na etykiecie i są to beczki po bourbonie pierwszego napełnienia. Jest to whisky torfowa, której jęczmień był torfowany na 50 ppm. Jeśli chodzi o cenę, whisky ta kosztuje u mnie około 75 euro. Nie udało mi się znaleźć polskiej ceny tej whisky. Jeśli wiecie, ile ta whisky kosztuje u Was w Polsce, proszę napiszcie mi o tym w komentarzu. Może wezmę jeszcze, pokażę tą etykietę. Tu nawet pisze, no jakbyśmy się przyjrzeli, to ona ma 15, nawet ponad 15 lat, 15,5 roku i nie wiem, gdzieś pisze nawet, że to jest batch pierwszy. Mam nadzieję, że no chyba jest ostro. No dobra. To przejdźmy do strony praktycznej. Pozwoliłem sobie wcześniej nalać tej whisky do kieliszka. No dawno nie było u mnie Balechina na kanale, tym bardziej się cieszę. Sprawdźmy, jak jest na nosie. O, to jest piękne, to jest piękne. Cieszę się tak w tym momencie, jakbym tak z 2 miesiące nie pił żadnej whisky torfowej. A piłem. Ale pięknie, ale ten torf mi tutaj podchodzi. To jest taki ziemisty, popiołowy torf. Pięknie. Taki leciutki funk tutaj odczuwam. Tak troszeczkę wiejskie klimaty. No powiem, że ten torf z tym funkiem przypomina mi troszeczkę ledzika. Słuchajcie, ta whisky jest intensywna, jeśli chodzi o zapach tej whisky, a jednocześnie bardzo, bardzo delikatna. Jest świetnie ułożona. Może zaczynam od końca, ale właśnie tak jest. Bo jestem totalnie zdziwiony, że z jednej strony bardzo wyraźnie czuję tutaj ten torf, czuję tutaj ten funk. Bardzo fajnie czuć tutaj jasne owoce, troszkę wanilii z tyłu, ale czuć taki fajny, dojrzały dąb gdzieś tam z tyłu. On tutaj absolutnie nie jest na pierwszym planie, nie przeszkadza. Tutaj po prostu torf, dym, taka ziemistość, popiołowość, ten funk na pierwszym planie. Jakbyśmy wąchali takiego fajnego, dojrzałego, starszego ledzika. Teraz tak bardziej słodowo. Jest i miód, ale też nie jest za słodko. Jest coś owoców, ale powiem szczerze, te owoce są na drugim, trzecim planie, gdzieś tam z tyłu. Mamy takie żółte, dojrzałe jabłko, żółtą gruszkę, jakąś morelę, ale ta ziemistość, ten torf i ten funk na pierwszym planie i bardzo mi to podchodzi. I bardzo mi to podchodzi. Mamy takie klimaty ex-bourbonowe,
Jest troszeczkę creme brulee, nie za dużo, ale jest. Jest i wanilia, ale to wszystko gdzieś tam w tle. Tutaj gdzieś takie siano, takie mokre siano. No takie wiejskie klimaty, jakaś taka stodoła. Pięknie, pięknie. Ona może nie ma szerokiej palety zapachów, jest taka jednoliniowa, ale jest tym taka fajna i konkretna. Dobrze, sprawdźmy, jak jest na języku. Bardzo fajnie, bardzo przyjemnie. Ale dalej to samo. Ten torf i dym na pierwszym planie. Mam taki posmak jak po ognisku, nie ognisko. Takie zwęglone drzewo, takie drzewo właśnie po ognisku. Do tego troszeczkę popiołu, ziemistości. Jakby to drzewo jeszcze takie było troszeczkę mokre. Drzewo z ogniska, które jest wilgotne. Do tego leciutko, troszeczkę takie akcenty siarkowe i idzie to właśnie w taką wiejską stronę, takie wiejskie klimaty i świetny, zarąbisty funk. I to jest po prostu na pierwszym planie. Tak jak na nosie, również i teraz na języku. Teraz troszeczkę zbożowości, troszeczkę właśnie słodu, jest i miód, troszeczkę przypraw, troszeczkę imbiru. Mam posmak takich jasnych owoców, żółtych owoców. Tak jak powiedziałem, żółta gruszka, żółte jabłko, ale to wszystko gdzieś tam na drugim, trzecim planie. Tutaj ten torf, takie żółte trawy, ta popiołowość, ziemistość, to jest po prostu, że tak powiem, substancja tej whisky. Świetnie ułożona, świetnie się pije. Wręcz teraz miałem wrażenie, że piję whisky, która ma 40% ABV. Powiem szczerze, miałbym ochotę na więcej, miałbym ochotę skosztować. Jak smakuje to cudo w CS-ie, no finish jest taki średni, mógłby być dłuższy. Być może te 46% to troszeczkę za mało. Nie wiem, no chciałbym więcej. Finish jest fajny. Jest fajny. Mam taki posmak właśnie jeszcze, taki po ognisku. Lekko wytrawny, leciutko jest tam coś właśnie takiego kwaśnego, co podbija ten funk. No ale mam wrażenie, tak jak będę się powtarzał, po prostu torf, dym, funk na pierwszym planie, potem taka króciutka pauza, mamy taką zbożowość, takie mokre siano i potem za tym troszeczkę owoców i takich klimatów ex-bourbonowych, troszeczkę wanilii. Cały czas czuję ten funk, teraz troszkę więcej tych klimatów ex-bourbonowych, więcej wanilii, teraz i creme brulee. No zarąbiście, bardzo fajny, ciekawy balechin. Taka jednoliniowa, ale zarąbiście jednoliniowa. Po prostu to, co ma dać, daje. Oj, gdyby tu było parę procent więcej, chciałbym. Teraz troszkę więcej tego siana, taka piwniczka, takie drewniane skrzynki wyścielane sianem, a w tym właśnie takie żółte owoce, żółte gruszki i żółte jabłka. Ale z dworu czujemy jakiś dymek. Ale pięknie. Bardzo dobry balechin. Dobrze, czas na drugiego łyka. Kurczę, świetnie. No jest świetnie. No jest świetnie. Troszeczkę bardziej słodowo, troszeczkę bardziej przyprawowo w tym momencie, troszeczkę imbiru, leciutko pieprz. Czuć, że to jest dojrzała whisky. Ta whisky ma 15,5 roku. 15 oficjalnie tutaj stoi. I to czuć.
I to czuć, ona jest świetnie ułożona. Według mnie nawet za bardzo. Mogłaby mieć troszkę więcej pazura. Te 46% jak najbardziej pasuje, chciałbym więcej. Myślę, że takie 50-52%, wow, to by było wow. Po prostu to jest świetny balechin, ale te 46% jest mi troszeczkę za mało. No nie wiem, co mam więcej dodać. Nie mam zamiaru absolutnie tu czegoś wymyślać, bo ten torf, ta ziemistość i ten funk po prostu tu jest na pierwszym planie i jest to zarąbiste. Dobrze, może zrobimy takie malutkie porównanie. Chciałbym porównać po prostu tą 15 z 10 balechin, żeby zobaczyć, jak ta 15 wypadnie na tym tle, ale skoro wspomniałem już Legic'a, to wziąłbym może Legic'a 10, tak z ciekawości teraz, żeby porównać ten torf, ten funk, gdzie jest lepiej. Zaraz wracam. No jestem z powrotem po króciutkiej przerwie z takim oto zestawieniem. Dołożyłem sobie tego Legic'a 10 i nie chodzi mi teraz tutaj absolutnie o to, aby sprawdzić, czy ta whisky tutaj jest w tym gronie najlepsza. Chodzi mi tylko o porównanie, bo ten funk i ten torf w tej 15 bardzo przypomina mi Legic'a, dlatego chciałbym skonfrontować te whisky ze sobą teraz bezpośrednio, a później będę chciał użyć balechina 10 do tego, aby wyłapać tutaj różnicę. Więc po mojej prawej stronie 10 Legic, 46,3% ABV, a tutaj po prostu 10-letni balechin, 46% ABV. Tutaj mamy prawdopodobnie tylko i wyłącznie ex-bourbon, a tutaj mamy ex-bourbon i małą domieszkę beczek z europejskiego dębu po Sherry Oloroso. Wszystkie trzy whisky nie są filtrowane na zimno, nie mają dodanego barwnika, wszystkie trzy są torfowe. Dobrze, może zacznę najpierw od Legic, po prostu tak z ciekawości. W mojej ręce Legic 10-letni. No tu jest inaczej. Może ten torf, no chociaż teraz. Podobne klimaty. Jeśli chodzi właśnie o ten dym, o ten torf, on idzie w taką stronę, plus teraz właśnie ten funk, jest tak leciutko kwaśno, takie wiejskie klimaty, tylko tutaj jest i morskość. Dobrze. W mojej lewej ręce balechin 15-letni. Oj, to tu jest słodziutko teraz. Teraz to tutaj mam wanilii, a wanilii. I ten funk tutaj jest mocniejszy. Dobrze, tutaj w Legicu jest bardzo fajnie, ziemiście, popiołowo, bardzo fajny funk, ale odczuwam również i morskość tej whisky. Tutaj ten funk jest mocniejszy, silniejszy. Ten torf troszeczkę z tyłu, więcej wanilii teraz z przodu. Teraz na pierwszym planie funk plus wanilia. Robi wrażenie lżejszej. Ta 15 robi wrażenie lżejszej na nosie niż Legic 10-letni. Dobrze. Spróbuję, jak smakuje teraz Legic 10-letni. O, jest fajnie. Jest fajnie. Tu jest tak, że on nie jest tak intensywny na nosie, jak w tej chwili na języku. Tu mam wyraźnie więcej owoców, mam i morskość, troszeczkę soli, bardzo fajny dąb, ale jest nieco mocniejszy niż tutaj. Zaznacza swoją obecność. Troszkę więcej przypraw tutaj z przodu. Jest ten funk, ale nie jest tak obecny, tak mocno obecny jak w tej 15. Mam takie wrażenie. Zaraz porównam bezpośrednio. Bardzo fajna, ułożona whisky. Świetny, zarąbisty standard.
No specjalnie teraz to robię. Chcę, żeby moje zmysły całkowicie teraz były skoncentrowane na ledziku. Dobrze. A teraz zaserwuję im 15-letniego Balechina. To powiem tak, jest lżejsza, jest oleista, jest gęsta, ale jest jednocześnie lżejsza. Lepiej się pije, świetnie wchodzi. Ma trochę ziemistości, popiołowości, ale mam tutaj wyraźnie, gdzieś na podniebieniu, czuję wyraźnie taki smak po ognisku. Nie samo ognisko, to nie jest dym ogniskowy, ale właśnie to po ognisku. Jak miał takie zwęglone drzewo po ognisku. Tutaj w ledziku mam tylko taką torfowość, która łączy się z ziemistością, z popiołem. Tutaj jest to bardziej świeże, bardziej lotne. Ta whisky naprawdę w tym porównaniu robi wrażenie, jakby miała 40% albo i mniej. No pytanie, czy jest to wada? Pokazuje to tylko to, że to jest dojrzała whisky i jest świetnie ułożona. Ale też potrafi się przebić. Kurczę, jest świetnie. Jest bardzo dobrze. Dobrze, nie będę już jej tak męczył. Przepukam sobie usta i przejdę do Balechina 10. Dobrze, w mojej prawej ręce Balechin 10-letni, który został wydany pod szyldem Edradała. Cenowo Balechin zanotowałem sobie pomiędzy 40 a 55 euro, no powiedzmy 40 euro plus. Jeśli chodzi o ledzika, też w granicach 40 euro, no tutaj mamy 75 euro. 10 lat, tutaj mamy 15 lat. Jeśli chodzi o procentowość, no procentowość jest na tym samym poziomie. Więc to, czym się te whisky różnią, poza oczywiście małymi różnicami w wettingu, no tutaj było, nie było, jednak mamy kupaż tylko i wyłącznie 3 beczek. Jest to First Fill Ex Bourbon. No ale poza tym na papierze 46%, bez barwnika, bez filtracji, tak samo jak tutaj. Czyli tutaj ta whisky góruje ponad tymi swoim wiekiem, ponieważ dojrzewała 5,5 roku dłużej niż te. Zakładając, że tutaj są tylko i wyłącznie użyte 10-letnie beczki oczywiście. No i w tej kombinacji tutaj bardzo wyraźnie w tym momencie czuję, że jestem w destylarni Edradała. Pierwszy raz to poczułem w tym momencie. I że mam tutaj również beczki po Sherry Oloroso. I pozwólcie, że skoncentruję się teraz na tym, czym różni się ta whisky od pozostałych. I tutaj wyraźnie mam coś czerwonych owoców, jest i słodko, i wytrawnie. Mam coś politury meblowej. Bardzo przyjemny dąb. Nawet tak troszeczkę perfumowo. Nie wiem, skąd mi się to w tym momencie wzięło. Ale odczuwam również tutaj ten sam funk, który odczuwam tutaj wyraźnie, bardzo wyraźnie w 15. No mam wrażenie, że jest delikatniejsza na nosie, to znaczy mniej intensywna zapachowo w porównaniu do Legic'a 10 i do tej 15. Dobrze. W mojej lewej ręce 15-letni Balechin. Kurczę. Słuchajcie, będę taki nudny do zmęczenia. To samo. Świetna wanilia, świetny funk, świetny torf, tak poogniskowy, ale ten funk jest tutaj taki wyraźny i takie, powiem tak, takie nuty siarkowe, minimalnie ich tutaj jest. Bardzo mi to pasi, bardzo mi to naprawdę tutaj pasuje, ale tutaj są najmocniejsze. Tutaj mam ich troszeczkę, tutaj też ich mam troszeczkę,
Tutaj nieco więcej niż w Ledziku, ale tutaj ich jest najwięcej i to podbija, tak bardzo podbija ten torf, tą ziemistość, w tą stronę takiej właśnie stodoły, takiego mokrego siana. Kurczę, jak mi się to podoba. No tutaj nie ma jakichś takich wielkich fajerwerków, tu nie mam jakichś super owoców, naprawdę. Tutaj owoce są gdzieś w tle, pochowane. Kurczę, co za whisky. Dobrze, skosztuję teraz Balechina 10-letniego. Oj, tu jest słodko. W porównaniu do tych whisky, tu jest wyraźnie słodko. Mam dużo karmelu. Mam owoce, czerwone owoce. Troszeczkę żurawiny bym powiedział, ale jest coś słodszego niż żurawina. Taki lekki posmak wiśni, albo raczej, może nie wiśnie, bardziej taka śliwka, taka suszona śliwka. Fajny dąb, trochę przypraw. Jest tutaj ten funk, ale on jest taki leciutki. I ten torf jakoś tutaj mi się zgubił. On jest taki ziemisty, popiołowy, ale nic ponadto. Muszę przyznać, że Balechin 10-letni to jest standard, który bardzo mi podchodzi. I nie chcę, aby w tym momencie jakoś wyszło, że ta whisky mi nie podchodzi. To jest bardzo dobra whisky, którą polecam, polecam, polecam. Bardzo lubię tą whisky. Niemniej w tym bezpośrednim tutaj zestawieniu, szczególnie z tą 15, wychodzi nieco słabiej. No i dobrze, bo tutaj mamy jednak upgrade. Mamy jednak 5 lat więcej i tylko 3 beczki. Prawdopodobnie dobre beczki. No na nosie pięknie, pięknie, kurczę. Ja tak mogę cały wieczór. Jak pięknie teraz. Takie słodkie, żółte trawy, torfik, do tego owoce, zarówno dojrzałe, jasne owoce, jak i czerwone owoce. Teraz troszeczkę ten funk. Świetna, rewelacyjna whisky. No ale powrócę teraz do tej 15, bo jestem ciekawy, jak ją w tym momencie odbiorę po tej 10. Jako starszą, leciutką, funkową, bardziej waniliową siostrę prawdopodobnie. Wow, wow. Chyba tego potrzebowałem teraz. Wow. O, ale świetny łyk. Najlepszy, najlepszy z tych wszystkich. Ale intensywnie, ale teraz fajnie się wzięła za mój język. Pięknie. Taka konfitura jasnoowocowa, do tego wanilia, ten funk, zarąbisty ten funk, jakoś się połączył z tą konfiturą. Do tego ta ziemistość, troszeczkę przypraw, troszeczkę tych nut siarkowych, świetnych nut siarkowych. Naprawdę to absolutnie nie jest ani troszkę negatywne tutaj. Ale pięknie, ale pięknie. Tak mocno na języku, intensywnie. Tak jakby chciała zaznaczyć, jestem mocniejsza, intensywniejsza, mam więcej substancji, więcej ciała. Poczuj to w końcu. I właśnie dała mi to poczuć. A potem przeszła znowu w ten swój sławetny stan, który poznałem wcześniej, w tą delikatność. Świetny popiół, delikatne takie klimaty poogniskowe, leciutka wytrawność. I znowu tak delikatnie, delikatnie rozchodzi się po moich ustach, po moim podniebieniu. Tak jakby chciała pokazać, jestem mocna, silna, ale i delikatna. Świetnie, świetnie. Na finiszu naprawdę cały czas odczuwam ten torf.
cały czas taki fajny klimat poogniskowy, ziemistość, ten funk, troszeczkę takiej słodowości, leciutkie klimaty właśnie ex-bourbonowe, troszeczkę tych jasnych owoców, gdzieś tam w tle. Świetna whisky, naprawdę świetna whisky. No muszę przyznać, że nie piłem jeszcze takiej whisky, żeby ten funk z tym torfem po prostu grał od początku do końca pierwsze skrzypce. Te 15 lat czuć tutaj. Ta whisky jest super ułożona. Na nosie jest intensywna, ale jest i delikatna. Na języku jest delikatna, a przy trzecim łyku i intensywna, i delikatna. Naprawdę świetnie ułożony alkohol. No dalej będę się upierał. No powiedziałbym, że prawie perfekcyjna whisky. Gdyby to był CS, to whisky perfekcyjna. No czego chcieć więcej? Jednoliniowa, ale daje to, czego trzeba. Wow, ja mówię wow. Dobrze, więc przejdę do podsumowania. Dzisiejszym bohaterem jest ten oto 15-letni Balechin, który mi bardzo podchodzi. Jest to torfowa whisky z Edradała. Jest to whisky, która była leżakowana tylko i wyłącznie w 3 beczkach po bourbonie pierwszego napełnienia, zabutelkowana w 46%, bez filtracji na zimno i bez barwnika. Jest to dojrzały Edradała, ex-bourbonowy Edradała, bardzo torfowy, przyjemny Edradała, gdzie, że tak powiem, ten torf i funk grają pierwsze skrzypce, moim zdaniem. Świetny ex-bourbon, który gdzieś jest tam po prostu na drugim tle i jasne owoce, które grają, nie wiem, gdzieś tam w chórkach. Jest to whisky, która jednocześnie jest i delikatna, i intensywna. Zarówno na nosie, jak i na języku. To, co mamy na języku, to, co mamy na nosie, mamy i na języku 1:1. Nie ma tutaj absolutnie jakiejś różnicy. I jest to zarówno na nosie, jak i na języku bardzo przyjemne. Czy podchodzi mi ta whisky? Myślę, że po moich reakcjach już wiecie, że ta whisky podchodzi mi bardzo. Jest to świetny, torfowy Edradała. Jest to świetny, 15-letni Balechin, gdzie czujemy również te 15 lat. 15,5. Zadeklarowane 15, ale jeśli przeczytamy etykietę, widzimy, że jest o pół roku starsza. Cena 75 euro. No słuchajcie, no czego chcemy od 15-letnich whisky? To jest taki przedział, pomiędzy 60 a 75 euro, no tyle kosztują. Czy jest to mało? Jasne, że nie jest to mało. Ale czy warto wydać te 75 euro na tego Balechina? Jak najbardziej. Moim zdaniem warto, ponieważ warto skosztować tej whisky. Jest to świetny, torfowy Edradała, świetny Balechin, bardzo fajny funk. No nie wiem, czy każdemu to podejdzie, ale jeśli lubicie ten klimat z Legic, to tutaj będziecie po prostu zachwyceni. Moim zdaniem będziecie tutaj zachwyceni. No jestem ciekawy, czy mieliście możliwość skosztowania tej whisky. Jeśli tak, proszę napiszcie mi o tym w komentarzu. No i mam nadzieję, że podobał Wam się ten film. Dziękuję za to, że jesteście ze mną, za to, że mnie wspieracie, że podbijacie moje filmy, że lajkujecie moje filmy, że piszecie komentarze, za to, że jesteście i mnie oglądacie. Do następnego filmu. Cześć!